Nie. Siemka, ja jestem Alacho i z jednej strony pewne rzeczy się nie zmieniają. Sąsiad wierci, to akurat się nie zmienia. Zmienił się niestety sposób animacji One Punch Mana. I ja nie jestem jeszcze dobrą osobą, żeby na ten temat się wypowiadać, bo jedyne co widziałem to pojedyncze urywki i generalnie reakcje społeczności, oceny trzeciego sezonu One Punch Mana, który miał premierę w październiku, więc jest to o tyle ciekawe, co dzisiaj będziemy oglądać, że tak jak animacje Etoileka, Goku kontra Saitama, obecnie zostało to przemianowane na Goku i Saitama, to były animacje, które myślę, że fani One Punch Mana mogli oglądać i się z nich cieszyć. A teraz być może jest to śmiech przez łzy, być może animacje Etoileka to jest pewnego rodzaju ucieczka dla fanów One Punch Mana O tak! Yes! That's right baby! Drill me! Pewnego rodzaju ucieczka. Nie mają dobrej animacji u siebie, więc idą do fanowskiego animatora. No niestety tak to wygląda. Widziałem nawet ostatnio kadr, jeśli znajdę to wam to wkleję. Ale okazało się, że w jednym odcinku One Punch Mana w sekwencji animacji gość znalazł jedną klatkę, w której zapomniano usunąć, powiedzmy, takie szablony, takie linie pomocnicze, które są obecne przy rysowaniu kadru i tam są też informacje tyczące się daty, kiedy to powstawało i mamy tam datę 19 listopada, więc nie wiem, 2 tygodnie temu, nie wiem kiedy ten odcinek wyszedł, ale jest to po prostu dowód na to, że te odcinki są robione na bieżąco. Podobna sytuacja jak z Dragon Ballem Super na samym początku, więc dzisiaj oglądamy 9. część animacji Goku i Saitama. Ostatnio mieliśmy odcinek podzielony na 2 części. Tak się składa, że zakończyliśmy wizytą naszego starego, dobrego znajomego, aż mi się przypomniały czasy Super Dragon Ball Heroes, czyli Broly z Dragon Balla Z. I widzę, że od tego samego będziemy zaczynać ten odcinek, jeśli dobrze kojarzę. Tak, bo tutaj mamy Gohana i zielone światło, więc postaram się, też ze względu na to, że nie jest to odcinek jakoś szczególnie długi, 11 minut, z czego podejrzewam, że troszeczkę będzie czasu poświęcone na napisy, postaram się nie gadać za dużo, tylko skupić się na tym, co się dzieje na ekranie, żeby mi nic nie umknęło, bo ostatnio mieliśmy walkę Saitamy z Garou i teraz będziemy to prawdopodobnie kontynuować, no bo w zapowiedzi widzieliśmy krótkie scenki tam ich walki w kosmosie, no i być może rozwiązanie tego wątku albo rozwinięcie tego wątku Broly'ego z Dragon Balla Z. Oczywiście linki do autora i do filmu, który oglądam, tradycyjnie znajdziecie w opisie. Zapraszam do wspierania kanału, subskrybowania kanału Etoileka, ale też mojego, jeśli będziecie mieli taką ochotę. A ja się już zamykam i przechodzimy do mięska. Broly z Dragon Balla Z. I to jest, proszę Państwa, element, którego jeszcze tutaj brakowało. To jest dosłownie cyrk, w którym brakowało tylko konia chodzącego na 2 nogach. Mieliśmy postacie z Marvela, mieliśmy postacie z One Punch Mana, z Dragon Balla, mieliśmy Pokemony, jest i on. Ale niech będzie. Umówmy się, że Broly z Dragon Balla Z wedle niektórych ma taką aurę złowrogości, która być może będzie pasować do... No, nawet widać, że te kwestie dialogowe są wzięte ze starego filmu, bo są w znacznie gorszej jakości dźwięku. Ale są przynajmniej oryginalne. Broly myli Goku z Gohanem, to też mieliśmy ostatnio. I w zasadzie w tym momencie chyba skończyliśmy, nie? Mniej więcej w tej chwili, kiedy on się zaczął power-upować. Mam nadzieję, że zobaczymy tutaj troszeczkę więcej Dragon Balla Z niż One Punch Mana. One Punch Mana to mam zamiar obejrzeć na streamie. Nie wiem kiedy to widzicie, ale na pewno 6-7 to jest One Piece. Trochę porzuciłem Bleacha, jeśli jesteście ciekawi. Krillin tam jest w ogóle nie wiem do czego potrzebny, nie wiem, nie ma sensu. Więc nie wiem po co on tam jest. W zasadzie to oni do niego przyszli, nie? Ale to ty dzwonisz. Jeśli mieliśmy w tej historii Ultra Ego, to być może będziemy mieli też bestię. Czemu Saitama miałby się powstrzymywać, nie? Chociaż no, na Broly'ego z Dragon Balla Z wystarczył zwykły Super Saiyanin, tylko że mamy tutaj jakąś wzmocnioną wersję z tymi czerwonymi oczami. Co jest? Nie wiem, w którą stronę tę kulkę puścić, to był... Ojeju, myślałem, że jest Rexusnator, dzięki za suba. Myślałem, że dźwięk z Age of Empires jest w animacji Etoileka. Jest jeszcze bardziej przerażający niż wcześniej. A czekajcie, z ciekawości zobaczę, czy Etoilek dodał napisy. W jakichś wielu oczywiście, że nie dodał. Francuskie tylko są napisy. Będę wam tłumaczył. Nikogo nie oszczędzę! Wszyscy umrzecie w bólu! Broly, cieszę się, że się nie zmieniłeś. Też za tobą tęskniliśmy. Nie no, nieprawdopodobne. Nie sądziłem, że kiedyś zobaczę jeszcze tę mordę na własne oczy.
ta wściekłość w nim jest tak brutalna. Kurde, ma jeszcze jakąś dodatkową złą energię w sobie. I to jest najgorszy scenariusz. Worst case scenario. Bez kontroli Broly jest tylko krwiożerczym potworem. No to akurat my te... Nie, no naprawdę wracamy teraz do walki kosmicznego Garu z Saitamą. Nie chcę sobie spoilerować i nie chcę przewijać tutaj na pasku, ale... Chciałbym jeszcze zobaczyć troszeczkę tamtej walki. W zasadzie nawet walka się nie zaczęła, ale okej. Table flip? Ach, chwila, moment, ja chyba widziałem kawałek mangi, w której ten ruch został użyty przez Saitamę. To się nazywa table flip, ale tak naprawdę Saitama niszczy planetę. No dobra, skupmy się na kunszcie animacji. Wow, omnidirectional punch. To chyba widzieliśmy w zapowiedzi właśnie ten moment. Jak Garu biegnie przez jakiś tunel kosmiczny. Okej, no to widzieliśmy w zapowiedzi. Jak udaje tutaj pinballa. Nie no, manga One Punch Mana zawsze była przepełniona takimi absurdami, że postacie są zdecydowanie za silne. No, Saitama nie ma prawa oddychać w kosmosie. Ani się poruszać w taki sposób, ale jest to miłe dla oka, nie? No właśnie, ta umiejętność kopiowania, to jest akurat ciekawe. To jest akurat ciekawe. Z tego co widziałem, Garu też jest w nowym sezonie One Punch Mana. Jakby nie patrzeć, jest jedną z głównych postaci obecnie, nie? Czy nie mieliśmy podobnego ataku Saitamy na Garu w drugim sezonie, jak ten go spotkał przed wejściem ze sklepu? Też go tak dziabnął po prostu karate chopem. 晩飯何にしようかな。思いっきり攻めた格好してるけど、本当にニヤニヤローンの社長なのか。よく行くスーパーが潰れてら。俺を追い出したムカつく大家のアパートは無事か。Wracamy do Broly'ego? Czy może coś jeszcze? Nie? Mieliśmy tutaj chwilkę przerwy. Garu musiał się ogarnąć w tym czasie. Wiecie co, trudno jest mi momentami nadążyć, nawet nie tyle za tym, co się dzieje na ekranie, bo walka jest mimo wszystko, mimo tego, że dynamiczna, to jakby nadal widzę, co się dzieje, ale za tym trochę o co tu chodzi, nie? Może to jest kwestia tego, że nie śledzę mangi One Punch Mana, ale no rozumiem, że Garu zyskał moce od tamtego boga, czy tam zyskał, czy tamten One Punch Manowy bóg go po prostu przejął, że jest w stanie go kopiować, no ale okej. Kontruję go z taką samą ilością mocy, ale jego następne ataki uderzają mnie jeszcze mocniej. Nie jestem w stanie nadążyć? O, to jest całkiem fajnie narysowane. W sensie kwestia choreografii jest dość ciekawa. Saitama na wstecznym blokuje jego ciosy. O! Saitamy siła rośnie? Wykładniczo można byłoby powiedzieć. Czy to jest kwestia tego, że w końcu trafił na jakiegoś godnego przeciwnika i się jara walką pierwszy raz? Czy może Saitama ma potencjał jak Frieza? Co tam w ogóle jest za postać? Co to było? Widzieliście to? Co to jest? Co to jest? Co to jest za postać? To wygląda jak Saitama, który idzie, ale to jest chyba jakaś ilustracja, nie wiem, czy ona nie jest wymazana? Czy to jest jakiś celowy easter egg? Wygląda jak jakiś szkic, który nie został wymazany. Te ikonki są dobre. Okej, czyli One Punch Man, który miał wszystkich na strzała, zaczął rosnąć i teraz... O, co to jest za trójkącik, w którym on stał? On chyba stanął na tym portalu i teraz atakuje go dłońmi z różnych stron, tak? Nawet nie jest zadrapany, nawet nie jest spocony.
Zdmuchnie go kichnięciem? Poważne kichnięcie. Chyba trafił w czerwoną plamę na Jowiszu. What the hell? What the hell? Pytam osoby, które mogłyby mi na to pytanie odpowiedzieć. Czy jeśli Jowisz zostałby uszkodzony w taki sposób, czy na nasze życie na Ziemi by to wpłynęło? A jeśli tak, to jak? Słońce mają... Garu ma zamiar rzucić Saitamę w słońce? Teleportować się umie? Ale sam też się teleportuje na słońce. Co to jest za absurdalna sytuacja w ogóle? O, jest, widać Polskę! W końcu mi pokazali Polskę! Widać Polskę prawie. Co nie do końca skminiłem, co tutaj się wydarzyło. Nie, jeszcze raz to muszę zobaczyć. Mogę się tam przeteleportować, jeśli to jest w zasięgu mojej wizji. Okej, uderzył go. A, i tutaj jest teleport. Tu się przeteleportował do Ziemi. Czyli nie chciał się przeteleportować do Słońca. Ale wcześniej wspominał o Słońcu. Myślałem, że chce wysłać Saitamę na Słońce i uciec z powrotem na Ziemię. Wysłałem cię w zasadzie wyrzuciłem cię w przeciwnym kierunku. Czekaj, o kurwa, to wyjaśnienie będzie za mocne. Miałem ból brzucha z zimna i trzymałem w domyśle bąka w sobie. Ale zostałem zaskoczony przez ten błysk światła. I pierd wyleciał. I wleciał do portalu. I ta epicka muzyka, kurwa, drum and bass. Saitama się zjechał i przez to wygrał walkę. I AWP mu okej, to wygląda pięknie. Ojejku, to sobie zobaczę jeszcze raz. Oj, aż chyba zmutowałem wszystko. Ojojoj, ojoj, to są piękne kadry. Jedne z najlepszych w tym odcinku, naprawdę. Wrzuciłbym to na miniaturkę, gdyby nie to, że to One Punch Man i fani Dragon Balla nie będą chcieli kliknąć. Chociaż w tytule jest Goku i Saitama, ale Goku tutaj nie widzę. Jest Broly, Gohan, Krillin, Garu i Saitama. Zniszczył jego maskę? To była maska? Ciekawe, czy Garów teraz nie będzie w stanie kopiować Saitamy przez to. Aż mu wrócił normalny wyraz twarzy. Już nie jest kosmoludkiem. Co, dobrze się z nim bawił? Jeśli nie jestem w stanie cię pokonać, nie mogę stać się absolutnym złem. Czy my tu mamy jakiś konflikt? Saitama się nie chce zachowywać... Okej, Saitama się nie chce zachowywać jak prawdziwy bohater. Szczerze mówiąc, dużo się tutaj nie wydarzyło, no bo podejrzewam, że to jest kwestia tego, że po prostu zobaczyliśmy to w 2 odcinkach, nie? Ale ten wątek z Brolym to dosłownie smyrnęliśmy. Broly jedynie pokrzyczał i nic w zasadzie w tym kierunku dalej nie poszło. No ale okej. Widzę, że tutaj nawet w komentarzach piszą, że potrzebują tego gościa w sezonie 3 One Punch Mana. Dajcie znać, jeśli oglądacie na bieżąco One Punch Mana, jesteście fanami albo nawet jakimiś większymi zapaleńcami One Punch Mana, jak to z waszej perspektywy wygląda? Czy faktycznie jest to totalna porażka? Bo słyszałem też, że jak początkowe odcinki były słabe, tak te następne, te, które wyszły ostatnio, są trochę lepsze. To nie jest wysoki poziom animacji, ale jest na pewno na tyle przyzwoity w porównaniu do poprzednich odcinków, że jest to w miarę
do oglądania, więc też jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszej animacji. Ja Toylokowi bardzo dziękuję, jest to naprawdę utalentowany, jeden z najbardziej, o ile nie najbardziej utalentowany fanowski animator w ogóle w tej naszej społeczności, powiedzmy animo Dragon Ballowo i Saitamowej tyczącej się fanowskich tworów, więc dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za obecność, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić i jeśli są rzeczy, które ja przegapiłem, które zrozumiałem źle, też będę wdzięczny, jeśli mi w komentarzach to postaracie się wytłumaczyć. Ja się akurat spoilerów nie boję z One Punch Mana, więc możecie pisać też, chyba że ktoś tam inny w komentarzach będzie bał się spoilerów, no to w takim razie uważajcie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.